Siemanko, siemanko, z tej strony Look Around. Witam wszystkich małych i dużych. Dzisiaj pogadamy sobie o flow, czyli co zrobić, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Przedstawię Wam 5 różnych technik, ich progresję oraz jak je łączyć. Do dzieła. Alright. Przed każdym treningiem pamiętajcie, żeby się tylko rozgrzać. To jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Ponieważ zwiększamy swoją temperaturę ciała, ale też wiemy, jak się dzisiaj czujemy. Co jest bardzo istotne, tak? Bo nie każdy trening jest taki sam. Ale, dobra, co dzisiaj? Głównie nadgarstki. Reszta ciała wiadomo, jak zawsze trochę poaktywować, ale na nadgarstkach będziemy bardzo dużo pracować, więc na tym się skupcie w szczególności. Dobra, zaczniemy sobie od czegoś prostego, czyli stare, dobre safety. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak je wykonać. Jedna ręka, przeciwna noga, przechodzę na drugą stronę. To tyle, nieco szybciej. Dobra, zwróćcie uwagę, kładziecie całą waszą dłoń, okay? Cała dłoń. Dajecie całą stopę, przechodzicie na drugą stronę i zwróćcie uwagę teraz, ta noga zostaje trochę dłużej. Dlaczego? Ponieważ będziemy chcieli się z niej odpychać. Stąd, hop, ok? Mogę się zatrzymać i zmienić kierunek lub nadać rotacji. Jedną, okidoki, progresja, safety. Ok, to jest najprostsze, tak? Do przodu. No to teraz jak jest do przodu, można iść do tyłu. Ok, jak można iść do przodu, zejść na dół, to można też zmienić stronę, nie? Hop. I zrobić to nieco szybciej. No to już jest całkiem fajnie. No dobra, jak macie już przód ogarnięty, to zacznijcie sobie tyłem. Stajecie sobie tyłem, dajecie rękę całą, nogę przeciwną, przechodzę na drugą stronę. Tak? Zmieniam. Hop. Ciach. Ogarnijcie sobie na dwie strony safety, ponieważ nasze ciało ma dwie ręce, z których możemy korzystać, tak samo dwie nogi, więc fajnie by było potrafić na dwie strony, nie? Okidoki, kolejna progresja safety z zatrzymaniem, czyli ja to nazywam sobie fakey safety, bo nie idę do przodu, tak? Popatrzcie. Z tego fakey safety, jeżeli zatrzymacie się i zrobicie trochę rotacji, wejdziecie do kolejnego safety. Także pokaż. Dobrze, bardzo dobrze. Alright. Teraz zobaczycie sobie kilka wariacji safety, jakie możemy je połączyć z innym safety, tak? Dodać rotacji, przejść do kolejnego safety tyłem, bokiem, zmienić kąt. Także zobaczcie. Wchodzę sobie safety tyłem, do góry, zmieniam stronę, safety. Safety przodem, obracam się, dokładam nogę, ręka, wyskakuje, safety tyłem. No, zwróć uwagę, że przy tej kombinacji safety przodem, safety tyłem schodzę na dół obydwoma nogami, ale jedna drugą, tak? Kładę sobie najpierw lewą, później zaczynam rotację, kładę prawą nogę i dopiero wskakuję w safety tyłem w przeciwną stronę. Można to zrobić lądując od razu na dwóch nogach albo pojedynczo. Zobaczcie. Także to było samo safety, nic więcej. Dużo można z tym zrobić, także mówiłem, żebyście się tego uczyli. To było te kilka technik, które wydaje mi się, że 4, 5, które Wam pokazałem. Połączymy je wszystkie w całość. Także przechodzimy sobie do kolejnej techniki, jaką jest. Alright, czas na ruch numer 2, czyli lazy. Okidoki, jak zobaczycie teraz na filmiku, wykonuję praktycznie tą samą technikę, tylko że kopię innymi nogami. Jakby to są dwie różne techniki, nazywa się to lazy, to jest wewnętrzna noga, oraz thief, czyli złodziej.
nie thief, jako ząb, czyli właśnie złodziej, jako druga technika. Szczerze, to od was raczej zależy, co chcecie użyć, jak wam wygodniej, a ja raczej używam sobie tej drugiej, czyli złodzieja, ponieważ mogę wygenerować wtedy więcej mocy, ale jak jestem bardzo blisko czegoś, to jak najbardziej wewnętrzna noga dużo nam daje nam wysokości, to od was zależy. Dobra, szybki tutorial dla tych, którzy nie wiedzą, nie znają i nie mogą, ok? Progresja. Zaczynamy sobie od jednej ręki i wtedy, tak jak mówię, wybierzcie sobie nogę, którą chcecie. Moja będzie zewnętrzna, tak? Kopię ją do góry, przekładam na drugą stronę, z drugą nogą, bo ona musi najszybciej próbować się złączyć i próbuję siąść, ok? Hop, do góry, łączę nogę, siadam. Dostawiam drugą rękę i teraz jak już mam dwie ręce, dobrze. Okay. Kolejnym krokiem jest dotknięcie sobie nogą krawędzi, ale druga przelatuje, okay? Czyli troszkę safety, ale nie do końca, popatrzcie. Okay? Delikatnie kopię. Jak już się nie boicie i myślicie, że dacie radę, let's go. Czyli hop, ręka, noga, druga strona, easy. Wcześniej poznaliśmy sobie safety, teraz lazy. Już mamy dwa elementy, możemy je łączyć. Wolniej przeskakuję z odziewiem na drugą stronę i zamiast dokręcać tu, to odkręcam się w drugą stronę, tak żeby być rękoma. Ok? Na nóż. Teraz wkładam nogę do góry, prawą lub lewą. Kolejna wariacja dwóch technik. Przechodzimy sobie safety na drugą stronę, po czym stajemy sobie jedną nogą i od razu kopiemy do góry. Ok? Czyli stąd kopiemy do góry. Możemy coś dalej zrobić, nie? Możemy zrobić to, co zrobiliśmy, ale po co powtarzać tę samą technikę? Możemy nadać rotacji w drugą stronę i wejść tyłem. Przodem, lazy. Alright, teraz pokażę wam kilka wariacji, jakie możecie wykorzystać z dwoma technikami, czyli safety, który już poznaliście, oraz lazy, które właśnie wam przedstawiłem. Te dwie techniki, czyli safety i lazy, wzdłuż murka można robić nieskończoność, no chyba że skończy wam się grunt, tak jak mi, zaraz zobaczcie. Swoją drogą mamy dla was jeszcze małego tipa treningowego, jeśli chcielibyście poćwiczyć sobie lazy na takim mureczku oraz fakey safety. Fakey safety jest tu. Fakey safety tyłem. Ale zwróćcie uwagę, popatrzcie, wskakuję, ląduję lewą, prawa, lewą kopię do złodzieja, tak? Czyli stąd przechodzę tu. Ląduję lewą, teraz jest prawa. Od przodu, jeszcze raz. Hop, dół, kopnięcie. Przechodzę i od razu na myk. Hop, hop, trochę szybciej. Alright, kolejny ruch, butt spin. Kręcimy się na tyłku wokół własnej osi, ciach przechodzimy na tą samą stronę. Niektórzy nazywają go cavalier bądź Italian job. Ja używam słowa butt spin, ponieważ dosłownie kręcimy się na tyłku. Zobaczcie sami. Okay. Jest nam mega przydatny do flow, ponieważ jak widzicie, możemy fajnie sobie połączyć elementy, tak? Kręcimy się na danym murku i tak na dobrą sprawę używamy sobie trochę techniki lazy. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Przeskakuję sobie na drugą stronę, lazy, waszą stronę, siadam, nie? Teraz obciążam ciężar na tej ręce i próbuję wyjść tędy. To było bardzo powoli. Wy chcecie się kręcić troszkę niżej niż jest tyłek, czyli tyłek jest tu, ok? Chcecie się troszkę niżej kręcić. No dobra, możemy sobie tego butt spina robić na dwa sposoby. Albo tak jak tu po tej stronie, możecie sobie lądować przodem do tego murka, jest ok. Albo nadać trochę więcej rotacji, tak jak tutaj. Ciężka praca dzwonika. I tak co? Cały czas? No, żaleję. No dobra.
Dzięki, nareszcie musiałem wykonać swoją przelewkę, żeby skończyło. Dziękuję. Wracamy. No dobra, teraz zrobimy sobie nieco bardziej parkurową traskę, zaczynając sobie od precka na ten murek. Wykorzystamy techniki, które już do tej pory robiliśmy w całość, ale troszkę spice it up. Także popatrzcie, biegnę sobie, jest prec, safety na dół, east, safety, what, sorry? Safety i lazy tam było, no nie? Sorry. On sobie poszedł, dziwny ziomek jakiś w ogóle. No i tak się ma ta przelewka, a teraz przechodzimy do numer 4, czyli reverse. Okej, wracamy sobie do szkoły, ale tym razem do szkoły Look Around, gdzie mamy murek i ulicę. Także uczymy się 4. ruchu, którym jest reverse. Ale reverse czego? Bo to znaczy odwrócenie. Po prostu pozycji. Tak jak macie tu handa, czyli stoicie sobie przodem, dajecie 2 ręce i przeskakujecie. Tak? Przodem. No to teraz spróbujcie to samo tyłem. Tak? Jestem odwrócony i w drugą stronę. Jeżeli dodasz do tego trochę więcej rotacji, to masz reversa, takiego pełnego z rotacją, tak jak wszyscy znają, tak? Popatrz. Banalne. Tyle. Drugą stronę. Okej. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak zwykle, szybki tutorial. Jesteście sobie, załóżmy, po prawej stronie murka, kładziecie sobie lewą rękę zwróconą w tamtą stronę. Prawa ręka może być do przodu, więc tworzymy sobie taki trójkąt. Teraz jak już położyłem tak, to zacznijcie sobie od safety tyłem. Przeskakuję, safety tyłem, obracam się troszkę więcej, ok? Jeszcze raz. Trójkąt. Hop. Jeżeli dodacie do tego trochę więcej energii, na przykład z rozpędu lub z własnego skoku, macie reversa. Pamiętajcie, żeby wykonywać reversa na 2 strony, ok? Macie prawą rękę, no i lewą rękę, ale macie jeszcze 2 ręce, no i 1 rękę, więc macie 4 możliwości. Popatrz. Two hand reverse albo one hand reverse. Co szczerze jest dla mnie o wiele łatwiejsze, bo nie blokuję sobie klatki tu, ok? Otwieram ją i nadaję drugą ręką rotacji. Zwróćcie uwagę jeszcze raz. Rękę daję, tą drugą stronę, tak? Hop. Jest o wiele łatwiej dla mnie. Możecie czuć się bardziej bezpiecznie na początku, kładąc 2 ręce, aczkolwiek jak już nabierzecie wprawy, spróbujcie zabrać tą rękę wcześniej i machnąć ją. Będziecie się kręcić cały czas. No dobra, ale jak go zastosować w praktyce? Pojedynczy ruch jest bardzo prosty, tak? Lecicie sobie do czegoś. Możemy wykonywać rewersę na przykład, jakby tutaj był press albo cutting. To wykonuję go po prostu pełny obrót, gdzie przeglądać technikę albo na plecku. Okay? To jest jedna z możliwości, ale dzisiaj sobie zajmujemy się flow, także wrzucamy to w przelewkę. Ok, dobra, mamy sobie 2 wariacje ode mnie. Pierwsza będzie to reverse, ale połówka tylko i na tym murku sobie będziemy wychodzić safety do przodu, ok? Popatrzcie, proszę. Elegancko. Druga wersja jest nieco cięższa, z tego względu, że musicie wykonać cały obrót, po czym wychodzimy sobie lazy na zewnątrz. Proszę bardzo. Aha. Jak to wykonać? Popatrzcie, szybko. Idę sobie tyłem. Wkładam teraz nogę, na przykład lewą, prawą rękę. Wchodzę do góry. Przekładam nogę za rękę i teraz spróbuję tą rękę wcisnąć w miejsce, gdzie jest moja noga. Tylko nie mogę, no nie? To jest noga. A ja muszę zabrać nogę szybciej. Hop. Ok? Spróbujmy to nieco szybciej. Noga, ręka, przekładam. Hop. Ok? I jeszcze szybciej. To jest taki ala reverse. Fajne zejście, można to wykorzystać w trasce. Co właśnie zrobimy? Let's go! No dobra, przypomniałem sobie jeszcze jedną fajną rzecz o lazy. Popatrzcie, mamy lazy, tak? To nasze lazy. Robiłem je z zamurka, ale też mogę robić z góry. Stąd. Hop, jestem na górze i teraz sobie słyszę. Tak? Co zrobiłem? Musiałem kopnąć tam nogami, troszeczkę do tyłu i zrobić kołem. Hop. Zejście.
Bardzo fajny ruch, kiedy na przykład po takim murku zaczynamy sobie traskę i wchodzimy sobie kongiem. Popatrzcie. No, także tak jak mówiłem, lazy nie tylko za murka, ale też z murka. Alright. 5. ruch jest trochę najcięższy. Wymaga znajomości 2 różnych ruchów. Konga oraz dasha. Okay? I to jest cash. Co potrzeba? Konga i dasha. Tak? Czyli jest tu. Zwróćcie uwagę na dłonie, że są ustawione do przodu, tak? Nie odkręcam ich na zewnątrz, może gdzieś tam czasami delikatnie, ale starasz się trzymać dłonie do przodu, ok? Szeroko palce, ponieważ z tych palców będziesz chciał się odepchnąć, ok? Czyli jest... Odpychasz się, z konga i dasz. Alright, to jest bardzo szybki tutorial, ponieważ wiem, że niektórzy mogą tego nie potrafić, robić konga rozdasza, a tym bardziej łączyć tego w casha. Dlatego, jeżeli chcecie, zapraszam do komentarzy, dajcie znać, czy chcecie osobny tutorial o kongu. To może być i dla początkujących oraz dla trenerów, którzy chcieliby zobaczyć, jak rozbić trening i jak do każdego trafić różnymi ćwiczeniami, które pozwolą Wam nauczyć każdego praktycznie konga, ok? Oraz powiedzcie, czy chcielibyście także tutorial o dashu. Jest on pewnie krótszy, bo stosunkowo jest łatwiejszy. Mogę go połączyć również z kongiem, także dajcie znać, czy te 3 elementy kong, dash, cash połączyć w jeden osobny tutorial. Będzie mi bardzo miło. Wracając. No dobra, ale wracając, jak połączyć tego casha, ok? No dobra, sprawdźmy. Na przykład jak nas odbije. No jak chcemy sobie po prostu rzucić go w przelewę. No jak się obrócić, musisz przodem do górka. To wystarczy patrzysz kongiem, kong up jest tu. Tylko trochę mocniej się odchylić. Nie masz zejść dalej. Kong up, zejść dalej. I to by było na tyle. Dzięki, że byliście. Jeżeli chcecie zobaczyć następny tutorial, ale tym razem nieco bardziej zaawansowany, z takimi trikami, no to dajcie znać w komentarzach. Odzywajcie się prywatnie. Jesteśmy w kontakcie.